Z wykształcenia jest psychologiem, a z zamiłowania nurkiem. Podwodny świat poznaje od ponad 30 lat, a od 24 dba o to, by mogły go poznawać również osoby z niepełnosprawnościami. Joanna Pajdak-Subry szkoli i organizuje wyjazdy nurkowe dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, sensorycznymi i mentalnymi. Jest instruktorką NAUI, DAN oraz HSA, czyli Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych, współzałożycielką Stowarzyszenia Nautika i współtwórczynią programu Milczący Świat skierowanego do osób niesłyszących i niedosłyszących. Jakie warunki musi spełnić osoba z niepełnosprawnością, by móc zacząć swoją przygodę z nurkowaniem? Jak takie szkolenie wygląda, a co ze sprzętem? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Asiu. Cześć, witam. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałaś? Na Hawajach. O, Zabrzmiało, nie? super. Tak, dokładnie w maju byłam na Hawajach, tam były ostatnie nurki. Ekstra, ciepło pewnie. Wiesz co, Hawaje mają taki klimat, że tam jest cały rok tak samo. To znaczy Nuda. 25-27 stopni, troszkę deszczu, trochę słońca. Nie ma takich upałów, jak nam się wydaje, że są. Tam jest raczej taki klimat fajny. Super, może kiedyś się wybierzemy. Zapraszam, dam wam dobre namiary, O, naprawdę. I rabacik na kod z podwody. No na to popracujemy. Dzisiejszy temat to HSA. Tak jest. Nurkowie HSA, ogólnie będziemy na ten temat mówić. Przypomnisz albo rozjaśnisz, czym jest skrót HSA? HSA, czyli Handicap Scuba Association, Stowarzyszenie Nurków Niepełnosprawnych, czy raczej jak my teraz mówimy, ze specjalnymi potrzebami. Amerykańskie stowarzyszenie, które zostało zaproszone do Polski 24 lata temu przez Tadeusza Masztalerza, instruktora HSA i nas, czyli Nautikę, Stowarzyszenie Nautika i FAR, czyli Fundację Aktywnej Rehabilitacji zajmującą się rehabilitacją osób po urazach rdzenia kręgowego. Okej, to w czym to się różni? Bo mieliśmy odcinek o immersoterapii. Czym się różni immersoterapia od nurkowania takiego HSA? Jak każda terapia. My nie jesteśmy terapeutami, my jesteśmy instruktorami nurkowania. W misji HSA jest taki zapis, że naszym dążeniem jest to, żeby osobom z niepełnosprawnością dać takie same możliwości nurkowania i szkolenia nurkowego jak osobom pełnosprawnym. Więc my nie jesteśmy terapeutami, my jesteśmy instruktorami nurkowania, my jesteśmy partnerami nurkowymi, przewodnikami nurkowymi i to jest zdecydowana różnica. No to po prostu jest coś innego. Czyli to jest taka aktywność sportowa, a nie rehabilitacja? Tak, to jest nurkowanie rekreacyjne, nie sportowe, ale jednak to nie jest rehabilitacja, aczkolwiek my prowadzimy również już teraz zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne, ponieważ nurkowanie jako takie w różnych dziedzinach i w różnym zakresie jest terapeutyczne po prostu. Ja 3 lata prowadzę zajęcia na PWSZ, czyli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, na fizjoterapii właśnie, fizjoterapia przez nurkowanie. I tam też na ten temat bardzo dużo mówimy i myślę, że to jest też przyszłość. Okej, to temat możemy tak podzielić w sumie na 2 zagadnienia. Z punktu widzenia instruktora i z punktu widzenia kursanta. Zacznijmy od kursantów. Rozumiem, że zdają normalnie egzaminy nurkowe, tak jak się zdaje, nie wiem, OWD i tak dalej. To znaczy tak, jeśli chodzi o standardy HSA, to po pierwsze, pierwszym zaskakującym standardem HSA jest to, że kurs OWD można zrobić do 40 metrów. Od razu. Wszyscy mają Ponieważ w HSA my mamy tak naprawdę, szkolimy w 2 zakresach. Pierwszy to jest Open Water Diver, czyli nurek wód otwartych. A drugi to jest advance i to jest rozszerzenie wiedzy nurkowej, gdzie nie ma rozszerzenia głębokości. Głębokość się zdobywa dzięki temu, że się nurkuje. Ja tutaj mówię o tym OWD, oczywiście nikt na OWD nie kończy z 40 metrami, ale potem przegłębiając się i robiąc coraz więcej nurkowań, mając zapisy o tych nurkowaniach przez instruktorów HSA, po prostu może nurkować głębiej. I to są od strony kursanta. Można być nurkiem i zaawansowanym nurkiem, gdzie rzeczywiście bardzo szeroko tą wiedzę propagujemy i rozszerzamy, nie nadając stopni jako takich, bardziej na zasadach warsztatowych.
Okej. A z punktu widzenia instruktora, trzeba mieć specjalne uprawnienia, żeby być instruktorem HSA? A jeśli chodzi o instruktorów, to my mamy bardzo taki rozbudowany system stopni liderskich, ponieważ mamy dive buddy i to jest ten taki podstawowy stopień, można go zdobywać już bardzo wcześnie, bo zaraz po rescue. I tak naprawdę ten standard rescue to jest standard polski, który myśmy sobie narzucili dodatkowo, ponieważ na świecie niekoniecznie trzeba być rescue, żeby robić dive buddy. To jest nurkowy towarzysz osób z niepełnosprawnością, który ma bardzo wysokie uprawnienia, ponieważ może prowadzić również grupy osób z niepełnosprawnościami według standardów. No powiem za chwilę o tych standardach, bo to jest bardzo ważne, ale może prowadzić te grupy, ale przede wszystkim jest towarzyszem i asystentem osoby, nurka z niepełnosprawnością, nurka HSA. Jest dive master, czyli taki typowy przewodnik, który musi mieć przeszkolenie, bo też to według standardów wynika. Jest asystent instruktora, instruktor, kurs dyrektor, trener, no i na górze jest założyciel całego stowarzyszenia, Jim Getker, i on jest szefem po prostu, szefem wszystkich szefów. Zgadza się. I teraz tak, jeśli chodzi o ten standard HSA, u nas najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo w grupie. Czyli u nas te relacje partnerskie pod wodą wynikają z tego, co ktoś samodzielnie jest w stanie zrobić pod wodą i jak jest w stanie udzielić pomocy partnerowi. I mamy poziomy A, B, C. I teraz osoba z poziomem A, OWD, to najczęściej, ja mówię, to już jest prawie tak jak po rescue, dlatego że ona musi być całkowicie samodzielna pod wodą i umieć udzielić pomocy partnerowi w razie sytuacji awaryjnej. Osoby, które przychodzą się szkolić, osoby pełnosprawne, które przychodzą się szkolić w HSA, dla mnie najczęściej są B, a trudno im nadawać takie uprawnienia, ponieważ są samodzielne pod wodą, ale z tym po OWD, no wiadomo, że udzielenie pomocy partnerowi to nie jest prosta sprawa i mało kto to de facto potrafi. Natomiast w związku z tym bezpieczeństwem osoby, które nie są samodzielne pod wodą, nie mogą nurkować w zespołach dwuosobowych. Zawsze jest ta osoba trzecia. A jeżeli osoby są niecałkowicie samodzielne pod wodą i partner jest oczami, rękami, nogami, w zależności od potrzeby, to musi być jeszcze osoba, która będzie partnerem dla instruktora de facto, więc musi się znać na tym fachu, czyli na nurkowaniu z osobami z niepełnosprawnością. Czyli dosyć takie, bym powiedział, wysokie wymagania, jeżeli chodzi o instruktora. Oj, to jest kurs taki, który tak naprawdę jest nakładką na tym, co my już posiadamy w innych federacjach. My nie uczymy nurkowania. Trzeba przyjść, będąc rzeczywiście dobrym nurkiem, dobrym instruktorem i zrobić dużo więcej po to, żeby te uprawnienia zdobyć. Dlatego, że my symulujemy niepełnosprawności i prowadzimy samodzielnie osoby, które całkowicie są sparaliżowane, symulacje oczywiście są niewidzące, uczymy się tego wszystkiego, uczymy się pomocy, to są duże wymagania dla instruktorów. Trzeba wiedzieć, że chce się to robić, bo to nie jest po prostu proste. Często jest tak, że po zajęciach basenowych połowa instruktorów, którzy przychodzą na kurs, mówi mi: sorry, to nie jest nie dla mnie, ja nie dam rady tego, to po prostu nie ma mowy. Mówię: spokojnie, na wodach otwartych będzie lepiej. I najczęściej jest lepiej, bo powtarzalność powoduje to, że ludzie się dużo uczą. No tym niemniej jest to wymagające. I jest to dla tych, którzy chcą to robić, ale jest ich coraz więcej. To super. Takie pytanie, które mi się nasuwa, czy jeżeli nurek HSA zda egzaminy, to on nurkuje wtedy z takim instruktorem, czy może już samodzielnie ze swoim partnerem? Może samodzielnie nurkować. Jeżeli nurek HSA uzyskuje uprawnienia A, to może nurkować samodzielnie z dowolnym nurkiem OWD innej federacji bądź wyższym i również z nurkiem OWD HSA A we dwójkę. Okej. Kolejne pytanie, jakie mi się tak nasuwa, to jak wygląda, nie wiem, sprzęt, czy ważenie sprzętu dla osób, na przykład, nie wiem, pozbawionych ręki i tak dalej, bo ciężko jest się wyważyć, mając wszystkie kończyny, mniej więcej jest to równomiernie ułożone, a jak to wygląda bez, nie wiem, pływanie z jedną płetwą, bez rąk? My to zawsze mówimy, że my jesteśmy rękami albo oczami, albo napędem, czyli nogami dla naszych partnerów z niepełnosprawnościami. Pomagamy w tym zakresie, wiadomo, ale również w HSA mamy takie przejęte trochę z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji popychanie do tego, żeby 90%
wysiłku pochodziło od nurka, a tylko 10% tam jakieś dopchnięcie, jakieś tam dołożenie, no bo to wyważenie się. No a szybko z łączki, jacket, automat, no to są rzeczy, których naprawdę się nie da zrobić, jeżeli się nie ma dłoni na przykład, tak? Więc są takie elementy, w których my bardzo pomagamy. Tym niemniej nasi kursanci nas zaskakują wielokrotnie i okazuje się, że trzeba im dać czas na patentowanie ich własnych metod, ich własnych systemów i mnóstwo się, trzeba tylko cierpliwości. Czyli znajdą swój sposób na Tak. każdą A jeżeli chorobę. nie znają, to go szukają. Główkują przez noc, następnego dnia przychodzą i już mają coś wygłówkowane i albo się sprawdza, albo nie i znowu główkują. Okej. Wymaga to więcej czasu od nas wszystkich, więcej cierpliwości od nas wszystkich, mówię zarówno od kursantów, jak i od instruktorów. No zdecydowanie. A sprzęt to jest taki klasyczny sprzęt, jaki my znamy, czy to są specjalistyczny sprzęt jest? I tu znowu jest taki podział w środowisku, bo część instruktorów uważa, że trzeba robić specjalny sprzęt, przystosowywać, pomagać we wszystkim. Ja jestem ze starej szkoły, która mówi, że szkolimy w sprzęcie standardowym, klasycznym sprzęcie rekreacyjnym. Po co? Jeżeli kupujesz sobie własny sprzęt, możesz sobie go przystosować do swoich potrzeb. I oczywiście na przykład skafandry nurkowe przy różnego rodzaju wzroście, tam pewnego rodzaju, nie wiem, ktoś nie ma jednej ręki, ktoś ma skrócone kończyny, no więc wiadomo, że sobie szyje skafander na swoją miarę, potrzebuje specjalnego jacketu, jeżeli przy dystrofii, żeby na dole miał inflator, spłuczkę, tak? To jest oczywiste, ale to powinno się dziać wtedy, kiedy kupujemy sobie sprzęt własny. Jeżeli się szkolimy i pływamy, chcemy być samodzielni, niezależni, nurkować na świecie. Jako nurkowie HSA powinniśmy umieć pracować z pomocą partnera, jeśli to potrzebne, w klasycznym sprzęcie rekreacyjnym. No tak, bo jak gdzieś wyjdziemy do Egiptu, do jakiegoś centrum nurkowego, tam nie będzie Nie będzie przystosowanego dla nich sprzętu, tak? Po prostu będzie normalny. A nie wiem, nurkowanie z łódek, z jachtów też wchodzi w grę? Moja ulubiona zasada HSA, to zawsze powtarzam, że nurek HSA wtedy jest naprawdę nurkiem, jeżeli potrafi zanurkować z każdej łodzi. Okej. Jeżeli każda łódź jest dla niego przystosowana. Chodzi o to, że z pomocą partnerów jest w stanie czy z riba, czy z małej krypy rybackiej, czy z super jachtu, czy z katamaranu. Oczywiście my się musimy przygotować do tego nurkowania. Musimy obejrzeć łódkę, musimy wiedzieć przede wszystkim, jak na tą łódkę wejść z powrotem. To są najczęstsze błędy nowych instruktorów, że hop, wskoczyli do wody, cieszą się cudownie, nurkowanie wyszło, podpływają do łódki i bang! I jak tu wyjść z powrotem? Tego nie przemyślałem. No dokładnie tak. No tak, wskoczyć jest prosto, w drugą stronę... Wskoczyć jest prosto. Zwłaszcza ze sprzętem jeszcze, tak? Dokładnie. No ale to brzmi ciekawe. Też kolejne pytanie, które gdzieś tam nam się pojawiło we wcześniejszych odcinkach. Czy osoby niewidome mogą nurkować? Naszą pierwszą zasadą jest to, że dopuszczenie do nurkowania pierwsze daje lekarz nurkowy. Okej. Niekoniecznie nawet nurkowy, to już się zagalopowałam, ale lekarz prowadzący, lekarz, który zna naszego kursanta, musi wyrazić zgodę na nurkowanie danej osoby. I oczywiście tutaj jest kwestia też okulistyki, ponieważ nie każdy, kto widzi, ale na przykład ma odklejanie siatkówki, może nurkować i nie każdy, kto nie widzi, nie może, prawda? To zależy od tego i prędzej osoba, która już nie widzi, to uszkodzenie oczu raczej nie będzie prowadziło do pogłębienia wady wzroku, czy wręcz utraty wzroku, nie może nurkować. I co więcej, osoby niewidzące uwielbiają nurkowanie i osoby niewidzące nurkują znaczy doznania ich są zupełnie inne niż te, które my oczekujemy. Po co, że on nurkuje, jak nic nie widzi, nie? Jak my płyniemy po to, żeby zobaczyć tam nadpływającego rekina i jeszcze coś tam. Rekina to pewnie na Hawajach, bo jak my nurkujemy gdzieś tam w Honoracy, to też nie widzimy. Nie widzicie rekina. Czasami jest taka woda, że nikt nic nie widzi, prawda? To wiadomo. Ale chodzi o to, że oni też mają inne zmysły mocno rozwinięte i tutaj począwszy od tego, że na przykład świetnie wyczuwają pływalność, jak już są dobrymi nurkami, to oni nie mając żadnego punktu odniesienia, ale mając właśnie to takie czucie głębokie, rozwinięte i to poczucie równowagi, oni odczuwając łatwo, oni sobie na uszy wiedzą, na jakiej są głębokości, ile razy muszą wyrównać ciśnienie w uszach, prawda? To jest dla nas takie na początku, jak on to zrobił? No to zrobił, to właśnie czuje.
ale również ich oczami są ręce. I tutaj to dotykanie, tak jak na przykład w wodach takich jak Morze Czerwone, czy inne miejsca, gdzie nie wolno dotykać niczego, ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo rafy, na bezpieczeństwo istot żywych tam, no to dla nich jest wbrew pozorom mniej interesujące niż to, gdzie można sobie wziąć kawałek skały do ręki, gdzie można sobie muszlę wziąć do ręki, gdzie można ośmiornicę potrzymać na ręce i ona coś robi i nawet nie do końca wiesz, co ona za chwilę robi, bo tego nie widzisz, No tak. ale to są zupełnie inne doznania, które są super. I pierwsze nasze nurkowanie z takim, zawsze to wspominamy, omówienie. No co widziałeś pod wodą? Wszyscy widzący. No ja widziałem jedną rybę, no i tam były te trawy, no i tutaj jeszcze no, widać było tam te gąbki żółte i było tak fajnie, a gość, który nie widział, no opowiadał chyba przez pół godziny, bo on tutaj, a jaka była faktura tego, a czy zwróciliście uwagę? I bardzo często jest tak, że my po tych omówieniach, ja na przykład zwracam uwagę na fakturę jakichś korali starych. Ja mówię, Jezus, no faktycznie, tu są jakieś tam gwiazdki, tu jest coś tam, coś tam. No on to wcześniej widział niż ja, tak? No tak, no normalnie na to nie zwracam uwagi. Po prostu my Coś widzimy leży. szerokie spektrum, Tak, tak? dokładnie. I mamy przy kursach instruktorskich, ja zawsze przy pierwszej takiej zasadzie, przy pierwszym szkoleniu dotyczącym osób niewidzących, wpuszczam ludzi na 10 sekund do pomieszczenia. Otwórz oczy, zamknij oczy, wyjdź i zobaczysz, co zapamiętałeś, tak? Ile my w przeciągu 10 sekund widzimy. Ale nie koncentrujemy się na tym. Jak osoba nie widzi, to będzie wiedzieć, że ta cegłówka jest tutaj inna, bo ma inną Dokładnie fakturę tak. i tak dalej, prawda? No. Zgadza się. A jak wygląda w takim razie komunikacja osób niewidzących? No bo my pokazujemy sobie znaki, tak? Ile masz powietrza i tak dalej, a u osób niewidzących no to odpada. My sobie też pokazujemy znaki, tylko dotykowo. Okej? Wszystko mamy dotykowo, to znaczy po pierwsze osoba, która jest całkowicie niewidząca albo w znacznym stopniu nie widzi, buddy, czyli partner, jest cały czas w kontakcie bezpośrednim, czyli trzymają się za ręce i ta ręka, za którą jest trzymana osoba niewidząca, jest również tą taką płaszczyzną do pokazywania praktycznie wszystkiego. Z tym, że staram się uprościć znaki, bo system znaków dla osób niewidzących jest bardzo szeroki. Często instruktorzy nie są w stanie nadążyć za tym, jakie zmiany wprowadzają sami nurkowie niewidzący, dla no których tak, jest dla to za siebie. trudno, dla siebie specjalnie, więc zawsze przed wejściem do wody musi być powtórka. Dla mnie to jest to, dla mnie to jest to i te takie podstawowe znaki bezpieczeństwa muszą być jasno i bardzo precyzyjnie ustalone. A kto odpowiada za sprawdzenie? Znaczy rozumiem, że buddy patrzy na przykład na manometr wtedy, ile jest ciśnienia w butli i tak dalej. Tak, i to też jest ustalone, bo osoby, które nie widzą, również chcą wiedzieć. No Ale właśnie. miewają również, teraz są te komputery, które mają połączenie od razu mają z transmiterami, sygnały dźwiękowe, więc w tym momencie no to jest już to dość takie sprzętowo rozwinięte, więc jeśli kogoś stać, to ma bardzo różne udogodnienia. Jeżeli nie, no to oczywiście, a na kursie zwłaszcza, wiadomo, że na samym początku, to buddy odpowiada za to, żeby poinformować jak jest 100, poinformować jak jest 50, ale osoba niewidząca jest uczona tego, żeby pytać. Okej. I to Co jakiś czas poprzez, pytać. Poprzez dotyk. Poprzez dotyk na dłoni. Właściwie tak samo jak my udzielamy tego No, jak my się zapytania, pytamy, tak, tylko na dłoni partnera pyta, jaki jest. Okej. Albo po prostu pokazuje manometr. Jak ktoś Przeczytaj zapomni mi. znaków, to pokazuje manometr, przeczytaj mi, co tu jest. No tak. No tak się, teraz wracam jeszcze do tego, że osoby niewidzące dużo dotykają, tak? To słowo nie mącić nabiera innego znaczenia pewnie. Tak, i tutaj właśnie to też jest bardzo ważne, dlatego że przy wszystkich nurkowaniach HSA ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności dla nas bardzo ważne jest zaplanowanie nurkowania. Inaczej się planuje nurkowanie w polskim jeziorze, gdzie właśnie jest kwestia na przykład mącenia wody. Osoba niewidząca, dla której to nie ma większego znaczenia, musi być uprzedzona, że dla jego buddy ma to bardzo duże, zasadnicze znaczenie. Jak pływamy we wrakach, tak samo w jaskiniach, tak samo. To są wszystko rzeczy, gdzie my bardzo precyzyjnie ustalamy, jakie znaki będą dotyczyły to nogi wyżej,
zwiększy swoją pływalność, znaczy unieść się do góry, opłyść się w dół. To są wszystko rzeczy, które są bardzo ważne dla nas. To zaplanowanie. Mówisz nurkowanie we wrakach, nurkowanie w jaskiniach, to normalnie nurkowanie bez barier. Tak, oczywiście to dotyczy nurków advanced i to są bardzo tak precyzyjnie przygotowane nurkowania, ale to się wszystko rozwija. Ja się teraz borykam z takim problemem, bo ostatnio właśnie na tych Hawajach robiłam podniesienie uprawnień HSA i próbowałam wymóc na naszym założycielu Jimie, żebyśmy zwiększyli ilość certyfikacji, czyli żeby można było robić specjalizację głęboką, specjalizację wrakową. Kategorycznie nie. Nie jest to wam do niczego potrzebne, nie będziecie zdzierać za plastiki od ludzi, uczcie ich normalnie. Bang i koniec. Ale to nie jest mój plan, tylko to jest pomysł nurków HSA, którzy chcą się szkolić. No i doszło do tego, że w związku z tym, że my mamy również kontynuację szkolenia, ustaliliśmy, że na nurkowania jaskiniowe oni mają jechać do najlepszych fachowców w nurkowaniach jaskiniowych, a na nurkowania wrakowe do najlepszych wrakowców. No i super. No. W sumie my też nie możemy być omnibusami. No tak. No. Jakie osoby się najczęściej zgłaszają na takie kursy nurkowania HSA? Osoby się same zgłaszają, czy może nie wiem, opiekunowie, lekarze wysyłają, jak to wygląda? No i pojawiłeś to opiekunowie. Tak, to słowo opiekun, bo ono się wszędzie pojawia wśród wszędzie się niepełnosprawności. pojawia. I w Tak, pociągach, i wszędzie jest słowo opiekun. Tak. To jest różnie, dlatego że jeżeli my robimy nabór na przykład w Stowarzyszeniu Nautika, no to ogłaszamy na Facebooku, ogłaszamy w jakichś szkołach, w jakichś ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami i oni raczej zgłaszają się sami. Przez kolegów, przez partnerów, ale czasem jest tak, i to zwłaszcza dotyczy osób, które mają niepełnosprawność mentalną, bo to w różnych zakresach, bo tam niekoniecznie jest intelektualne jakieś opóźnienie, to niekoniecznie są te kwestie, ale na przykład autyzm czy jakieś mieszane niepełnosprawności, my się czasem zgłaszamy do ośrodków. I wtedy te zgłoszenia są poprzez wychowawców albo poprzez opiekunów grup, przez instruktorów terapii zajęciowych, albo czasem przez rodziców, to też bywa. Z tym, że HSA ma w Polsce podwyższony limit wiekowy, dlatego że my zaczynamy szkolenie dla juniorskie w 14 roku życia. 14. Tak, nie wcześniej. Chociaż oczywiście moglibyśmy podążać za PADI, NAUI czy innymi tam szkołami, chyba CMAS też już teraz ma od 10 roku życia, ale u nas to jest szczególnie ważne ze względów na chociażby na uszkodzenie kręgosłupa czy układu kostnego. No nie możemy sobie na to pozwolić, a przy właśnie tych takich psychologicznych czy intelektualnych dysfunkcjach, no to tym bardziej. Ale wracając do pytania, czasem rodzice najczęściej się zgłaszają sami, a jeśli jest to przez ośrodek, no to właśnie to jest dyrekcja albo instruktorzy, albo wychowawcy. I takie szkolenie klasycznie zaczynamy od teorii, potem zajęcia basenowe pewnie i wody otwarte. To znaczy najczęściej jest tak, że basen i teoria idą razem. Bo to tak jakby chciało się, zawsze zaczynamy jak gdyby od takiej pogadanki, co to jest nurkowanie, na czym polega, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa, bo bez tego na basen wpuścić nie można, ale potem trzeba pokazać, a przede wszystkim zobaczyć ludzi w wodzie. Bo dla nas pierwsze zajęcia basenowe to jest taki wyznacznik, co się będzie działo i jak my to będziemy prowadzić i na co się musimy nastawić i potem się ludzi wypytuje, bo to nie jest kwestia niepełnosprawności jako takiej, tylko całej gamy różnych czynników, które powodują, że to szkolenie jest łatwiejsze albo trudniejsze. Najczęściej wbrew pozorom nie fizyczne niemożności, tylko jakieś psychiczne blokady są tutaj takim do rozwiązania najwcześniejszego tematem. Obawa przed wodą? Tak, obawa przed wodą często jest bardzo silna. Miewamy ludzi, którzy są powypadkowi, na przykład po skokach do wody, tak? No ktoś stracił sprawność po skoku do wody, A teraz ma wyjść do wody. a teraz mają odzyskiwać przez pracę z tą wodą. No, trzeba trochę to przepracować, tak? Żeby to było przyjemne. Nurkowanie ma być frajdą, Nie walką o życie. nie walką o życie. Dokładnie tak. A jakieś wyjazdy typu safari i tak dalej również są organizowane? Wszystko robimy. To znaczy tak naprawdę teraz są
przez te 24 lata pracy pojawiło się na tyle dużo ośrodków, które zajmują się nurkowaniem HSA, że de facto ten rynek jest taki podzielony. Część organizacji zajmuje się stricte szkoleniem i to jest taki pierwszy krok i taki bardzo ważny element, no z mojej perspektywy najważniejszy element, bo ten start to jest podstawa, tak? Pokazać komuś, że może nurkować. Ale są potem organizacje, które na przykład robią wyjazdy nurkowe, takie już czysto rekreacyjne albo doszkalające. Są organizacje, które robią dalekie wyprawy i tutaj, no tak jak mówię, wszystko, tak naprawdę wszystko. Safari. My robimy safari na przystosowanej łodzi, na Morzu Czerwonym. Mamy jedyną przystosowaną łódkę na Morzu Czerwonym, która nie jest najfajniejsza, ale ma przystosowane kabiny z możliwością wjazdu do łazienki, skorzystania samodzielnego przez osoby na wózkach z tej toalety i ma windę między pokładami. I dla nas to jest absolutnie wystarczające, żeby się cieszyć z tej łódki, pomimo tego, że ona nie jest najlepsza. No ale liczymy na to, że się wybudują teraz w najbliższym czasie jakieś nowe. I z nas coraz więcej, jakiś tam pressing będzie, żeby to robić. No tak, zwiększy się popyt. Tak, zwiększy się popyt, będzie musiało się coś dziać w tym zakresie. No pracujemy nad tym, mam nadzieję, że się uda. A dużo nurków HSA przeszkoliłaś w ogóle? Dużo. Dużo. To znaczy, to nie jest takie masowe szkolenie jak w innych federacjach, no bo wiadomo, że na to szkolenie więcej czasu się poświęca, ale no ja tak liczę, że rocznie, no ja będę na pewno co roku w szkole z 8-10 osób. Albo więcej, ale też patrzę na ilość certyfikatów, które wydaję. Ja teraz głównie jednak szkolę instruktorów, no bo to jest moja praca, ale też mówię, że jeżeli ktoś nie szkoli na bieżąco nurków HSA, to ciężko szkolić instruktorów, bo się człowiek odkleja od realiów. No to tak, trzeba mieć praktykę, żeby też szkolić. Tak. No jest łatwiej po prostu, no wiadomo o czym się mówi, tak? No bo jeżeli to się od tego się odejdzie i opiera się tylko na wspomnieniach, to zaraz ktoś mnie zażyje odnośnie jakiegoś tam sprzętu, a ja... Tak, od 2 lat tego nie robimy. No, dokładnie. Trudne jest w ogóle kształcenie w takim razie instruktorów? Ja to uwielbiam. Czy jest trudne? Nie jest trudne, to znaczy jest trudne i nietrudne, tak bym powiedziała. Ja bym nie użyła określenia trudne, natomiast jest wymagające. To znaczy ja jestem przez 4 dni, bo to szkolenie trwa 4 dni, ale takie od rana do nocy, ja jestem skoncentrowana do tego stopnia, że na przykład czasem jestem chora potem po tym kursie, bo gdzieś tam organizm musi się odreagować, bo to nawet, tak jak mówię, uwielbiam. To są ludzie, którzy przychodzą, wiedzą czego chcą, co by chcieli robić. Ja się mnóstwo uczę od nich, za każdym razem, na każdym kursie, ile bym ich nie zrobiła, mnóstwo się uczę od ludzi, bo to jest różne środowisko, bo każdy ma inne doświadczenie i tak dalej, ale równocześnie muszę być bardzo skoncentrowana na tym, żeby dobrze odczytywać emocje i czasem lęki, odpowiednio szybko je gdzieś tam rozwiązywać, to znaczy pomagać w tym pozbyciu się złych emocji. Równocześnie ja się bardzo stresuję, jak oni wchodzą do wody. Te ich symulacje, ponieważ oni symulują całkowite niewidzenie, całkowity czterokończynowy paraliż, czyli wchodzą z zaklejonymi maskami albo związani, nogi związane i ręce pod żaketem do wody. Oczywiście prowadzą ich inni instruktorzy czy liderzy. Oni są wszyscy wyszkoleni, ale człowiek też wchodzi w rolę. No tak. Ja jak oni są pod tą wodą, no to jestem tak zdenerwowana, jakbym miała realnie nurków HSA pod wodą samych. No więc to jest takie, no wymagające jest to szkolenie, ale jest bardzo dużo daje, myślę, że wszystkim. I to nie tylko instruktorom, którzy potem będą szkolić osoby z niepełnosprawnościami, ale otwiera nam głowę na nieschematyczne myślenie. I to jest super dla każdego instruktora praktycznie w każdej dziedzinie. A czy można zostać jakimś wolontariuszem i pomagać przy takich nurkach? O Jezu, zapraszamy wszystkich. Zapraszamy wszystkich. Najbliższa akcja będzie w sierpniu. Zapraszamy na balaton i na koparki. Zapraszamy panowie.
Będzie akcja HSAN na Balatonie, czyli tu w Trzebinie, wszystko koło Krakowa, bo tu cały zlot jest. Ja co roku organizuję taką akcję KLN, czyli Krakowskie Letnie Nurki, które odkąd zamknęli Zarkrzówek wcale nie odbywają się w Krakowie. No, ale w okolicy. Niekoniecznie, bo jeździmy również po całej Polsce i to jest KLN On Tour i też mam już specjalną nazwę. Ale w tym roku będziemy mieć bazę w Krakowie, bo chcemy też zrobić imprezę taką integracyjną, wieczorną w nocny Kraków. No i zapraszam. I to są takie właśnie akcje, na które przyjeżdżają wszyscy i wolontariuszy zapraszamy, bo chcemy ich mieć jak najwięcej. Wtedy można się czegoś nauczyć, No właśnie czymś pomóc. Dokładnie. Tak, a równocześnie nie wiązać się. To są takie akcje, gdzie nie trzeba się zobowiązywać, podpisywać umowy wolontariackich, że ja już będę w tym stowarzyszeniu ileś tam pracował, tylko to są akcje jednodniowa pomoc. Zobacz, jak to wygląda. Albo nie pomagaj, po prostu przyjdź i zobacz. No, na pewno jakieś doświadczenie też można zdobyć. Tak, oczywiście, a to jest fajne, żeby na początku ludzie się boją osób z niepełnosprawnościami. Zgadza się. I to jest, a już nurków, no to często się spotyka tak, co pan coś mu chcecie zrobić? Boże, kochany, Utopić. nie dość, że chłop już miał takie nieszczęście w życiu, to jeszcze mu teraz chcecie dowalić. No, 8 kilo balastu i pod wodę. coraz rzadziej się to zdarza, ale takie myślenie też jest, że sobie nie zdajecie sprawy z tego, co robicie. Mhm. Czyli warto przyjechać, mówisz w sierpniu. 13-14 sierpnia. 13 jesteśmy w Trzebinie na Balatonie, 14 na Koparkach. I w takim razie wszystkich zapraszamy do Wszystkich, przyjechania. absolutnie wszystkich zapraszamy do oglądania. Nie wiem, jak tam z